Moi rodzice, z tego co rozumiem, przed wojną pochodzili z dwóch różnych światów. Ojciec pochodził z takiej bardzo konserwatywnej rodziny ze wschodu. Urodził się w Humaniu, ale mieszkał później przed wojną w Równem. To byli ludzie, zorientowałam się po zdjęciach mojej babci, którzy kultywowali wszystkie narodowe uroczystości, żałoby. Babcia nosiła taką specjalną biżuterię wtedy powstańczą także to była taka rodzina właśnie to była taka konserwatywna rodzina ze wschodu i kiedy się okazało, że mój tata chodził do jednej klasy z Zuzanną Ginczanką, kiedy zaczęliśmy o tym rozmawiać i kiedy poznałam Lusię Stauber, która była również jego koleżanką z klasy i kiedy dowiedziała się, że ja jestem córką Zygi Piotrowskiego z jej klasy, to na tą wiadomość zakrzyknęła do telefonu, mówi: Zyga, ty jesteś córką Zygi. To był uroczy antysemita. I to była właśnie opinia Lusi. I ja rozumiem, że tak było. Tak mi się wydaje, że ta rodzina była dosyć antysemicka. Tata w czasie wojny poznał właśnie, którą przeżył cudem, bo najpierw był w więzieniu w Brygitkach przez chyba 2 lata, a potem został zesłany na Sybir do rąbania lasu w strasznych warunkach i próbował się dostać do armii Andersa, ale wtedy bardzo ciężko zachorował i to mu się nie udało, ale już mógł wziąć udział i dostał się do armii Berlinga, do pierwszej armii Wojska Polskiego i tam właśnie odpowiadał za baon sanitarny, ponieważ już był po 2 latach medycyny w Warszawie. I tam poznał mamę. A mama pochodziła z żydowskiej rodziny, urodziła się w Warszawie. Do dzisiaj nie wiemy, jak się nazywali, gdzie tak dokładnie mieszkali. Mama po prostu zatarła za sobą dokładnie ślady. Jedno wiem, że babcia chodziła w peruce, czyli że była religijną Żydówką, że nazywała się Estera, moja mama. Po wojnie zmieniła sobie imię na Edwardę. Chodziła do jednej klasy z profesor Hausmanową. To była taka szkoła na Rymarskiej 12. Wiem, że w ogóle była niereligijna i chyba w ogóle mnie się wydaje, że żydostwo ją uwierało i nie chciałam. Myślę, że mimo jej olbrzymiego patriotyzmu i tego, jak ona tą Polskę kochała, to że doznała dużo złego sprzed wojny, bo pamiętam, że jak była sprawa naszej emigracji, to właśnie nam powiedziała, jak wybieraliśmy kraj, do którego byśmy chcieli pojechać właśnie w tej emigracji solidarnościowej, to powiedziała nam, że ona by nigdy nie wyjechała, bo nigdy już w życiu nie chciałaby być obywatelką drugiej kategorii. Także z tego wynika, że w tej Polsce przedwojennej tak się czuła. No i właśnie w tym wojsku się poznali, zakochali. Mama zawsze miała wyrzuty sumienia, że to były takie straszne czasy, a ona była tak szczęśliwa w tym czasie. Zaraz po wojnie zostali już zwolnieni z wojska, bo rozpoczęli studia obydwoje. Kończyli właściwie studia na Akademii Medycznej w Lublinie. I tam te studia skończyli i wtedy, właściwie na początku mieszkali jeszcze w Sopocie, bo tam rodzina ojca się namówiła, że wszyscy, którzy ocaleją w czasie wojny, spotkają się w Sopocie. Ale mnie się wydaje, że atmosfera w związku z tym, że ukochany Zyga
ożenił się z Żydówką, nie była najlepsza i w takim razie opuścili Sopot i zamieszkali w Zabrzu. Mama była trochę rozpaczona, bo porównać Sopot z Zabrzem to naprawdę jest trudne do wyobrażenia, ale tam obydwoje byli lekarzami, obydwoje dostali od razu pracę, wielkie mieszkanie. No i mogli już świetnie funkcjonować. Także no już trudno ten smród kopalni i to zanieczyszczenie trzeba było jakoś znieść. I tam właśnie się urodziłam w Zabrzu i tam za 2 lata urodził się też mój brat. A jak wyglądało wasze dzieciństwo? Rodzice, pamiętasz takie sytuacje, w których mama by mówiła wprost o swoim żydowskim pochodzeniu, czy właśnie to był taki raczej temat pomijany? Nie, to w ogóle nie było tego tematu w domu. Obchodziliśmy święta wszystkie właśnie chrześcijańskie. Był i Mikołaj, i Wigilia. Chociaż mama nigdy do kościoła nie chodziła. Natomiast tata zresztą też nie. Wysyłali nas do kościoła, ale oni sami nie chodzili. Także mieliśmy w ogóle w domu bardzo dużo swobody i bardzo dużo tolerancji. I to, za co jestem bardzo wdzięczna moim rodzicom, którzy przeszli takie straszne rzeczy w czasie wojny, że nigdy nie słyszeliśmy złego słowa na jakąś grupę narodowościową, rasową. Nigdy nie było jakiegoś żalu i skarżenia się, że Niemcy to, a Rosjanie to. Także takich uprzedzeń nie słyszałam. Także to jestem za to bardzo wdzięczna, że wpajali raczej w taki dobre jak to powiedzieć, optymizm właściwie, a nie takie poczucie zagrożenia, strachu. Zawsze wszystko było bardziej właśnie w tą stronę optymistyczną i takie było nasze dzieciństwo. Także nawet dosyć na razie dzieciństwo. Mieliśmy nianię, ponieważ mama ciężko pracowała, ojciec pracował, więc nie bardzo miał się kto nami zajmować, więc mama poprosiła taką panią Klarę, która pracowała z nią w szpitalu, czy nie mogłaby się zająć jej dziećmi. Pani Klara się zgodziła i to pani Klara była bardzo specjalna. Była Niemką, nie nawet autochtonką, tylko Niemką i mieszkała właśnie w Zabrzu. No i próbowała nas wychować aż do 18 mojego roku życia, co było dosyć trudne. Z jednej strony była świetna, była niesłychanie dowcipna i w taki sposób właśnie plebejski. I ona z nami jeździła ponieważ rodzice naprawdę nie mieli czasu dla nas. To była chyba jedyna rzecz, która uwierała. Jedynie ten miesiąc wakacji starali się wykroić, żebyśmy wszyscy razem gdzieś pojechali. A tak normalnie to nawet niedziele były zwykle czasem, kiedy mama chodziła do pacjentów i tata też, także że nigdy nie wiedzieliśmy, kiedy nasz wspólny czas się skończy i że ktoś zadzwoni i trzeba będzie gdzieś pójść. Szczególnie dzieci małe, prawda? Jak mama była pediatrą, to takie małe dziecko nie mogło czekać na wizytę następnego dnia. Także to było trudne, ale w związku z tym rozwinęliśmy dużo samodzielności. Z panią Klarą jeździliśmy właśnie na wakacje. Uczyliśmy się od niej niemieckiego, acz bardzo niechętnie, bo nastroje antyniemieckie tuż po wojnie w Zabrzu były bardzo silne.
Wprawdzie na podwórku wszystkie dzieci były raczej Ślązakami, więc mówiliśmy po śląsku. Takie zawołania do tam umaciepnie mi zimła z kejzu. To były właściwie na porządku dziennym. I poszliśmy do ciekawej szkoły, bo to była szkoła Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, szkoła świecka. I tam mieliśmy bardzo ciekawych nauczycieli i mnie się wydaje, że moje zainteresowania rysowaniem i w ogóle plastyką zawdzięczam dzięki właśnie jednej z moich nauczycielek, pani Olga Czcionkowa. Do dzisiaj mam jej wpis do mojego pamiętnika, była bardzo zdolna i ten wpis, temu wpisowi towarzyszy taka ilustracja, jak mała dziewczyna małą łopatką zabija dużą muchę. Także to naprawdę było bardzo ładnie namalowane. I teraz wiem, że no, sama ona była bardzo zdolna. Także to Zabrze, tak, było bezstresowym miejscem i myśmy naprawdę byli wychowani bezstresowo. I lubiliśmy to, co robiliśmy, lubiliśmy rodziców. Nie wiem, nie ma właśnie, tak mi się wydaje, że ułatwiali nam to życie. I w pewnym momencie, to znaczy, kiedy mama dostała stanowisko ordynatora Wydziału Pediatrii w Gliwicach, zaoferowano nam mieszkanie w Gliwicach i wtedy cała rodzina przeniosła się do Gliwic. To już było zupełnie inne miasto, bo to było miasto inteligenckie przed wojną, nie było tak zanieczyszczone jak Zabrze, już zupełnie inne dzieci na podwórku się bawiły. Na początku obrywaliśmy z moim bratem lanie dzień po dniu, bo mówiliśmy po śląsku, a te dzieci były bardziej z akcentem lwowskim, więc byliśmy karani za nasz śląski akcent. No ale oczywiście powoli żeśmy ten akcent śląski zmieniali właśnie na wschodni, taki śpiewający. I tam właśnie w Gliwicach, w liceum, w pewnym momencie taki mój kolega powiedział komuś, a ten ktoś mi natychmiast powtórzył, że jestem Żydówką. I dla mnie to było szok, ponieważ w Gliwicach było dużo Żydów, bo to było takie miasto postojowe dla wielu Żydów, którzy wracali ze Związku Radzieckiego. Oni najczęściej jechali później dalej, do Paryża, do właśnie Stanów Zjednoczonych, ale w międzyczasie u nas w klasie było kilku Żydów, wszyscy wiedzieliśmy, kto jest Żydem i no, byliśmy tak trochę antysemitami, bo mnie się wydaje, że ci mieszkańcy, którzy przyjechali ze wschodu do Gliwic, tam duża część z nich tak trąciła antysemityzmem, jak ja teraz to widzę, prawda? Wtedy jak bywałam u koleżanek i odzywki rodziców były takie, a nie inne, to ja w ogóle sobie tego jakoś nie zdawałam sprawy. No i wtedy pamiętam, jak ja powiedziałam mamie, że to Jurek powiedział, że jestem Żydówką i że powinien właściwie może powiedzieć, że jestem brzydka, że jestem głupia, no nie wiem co. A na to moja mama stanęła na ulicy i powiedziała do mnie, muszę ci coś powiedzieć. Mówi, moi rodzice byli Żydami. Także ona nie była właściwie w stanie powiedzieć, że ona jest Żydówką, prawda? Zwaliła wszystko na swoją rodzinę. I tak na moment to mi się świat trochę zawalił, ale tak na moment. Bo później jednak za chwilę stwierdziłam, że to mi się w ogóle bardzo podoba. A ja w ogóle się uważam trochę za osobną osobę, taką właśnie romantyczną. Lubiłam chodzić sama. W dzieciństwie też chodziłam sama po szkole, jak jeszcze miałam 6-7 lat. Ze szkoły wracałam o godzinie gdzieś tak 5-6 wieczorem. Chodziłam po szynach kolejowych, po torach kolejowych w Zabrzu
I właśnie pamiętam, że to jest pierwsze lanie w ogóle w życiu dostałam i to potężne lanie. Jak mój ojciec idąc do ambulatorium, w którym pracował popołudniami, zobaczył, że ja idę przez taki most dworcowy, gdzie są tylko szyny, to znaczy obok siebie w jedną i w drugą stronę i gdyby tam jakiś pociąg jechał, to raczej nie miałabym szansy z tego tam uciec, uniknąć po prostu katastrofy i wtedy właśnie wrzeszcząc kazał mi stamtąd zejść i wtedy jak wróciłam do domu, to dostałam lanie. No ale byłam taka właśnie śpiewająca, taka siedząca, patrząca na ten świat z dystansu i taka właśnie wydawała mi się sobie, że taka niezwykła. No i właśnie to żydostwo też stwierdziłam, że to jest element mojej osobowości i właściwie bardzo mi się w jakimś momencie to podobało. Do dzisiaj. Także to była taka, to było to, kiedy pierwszy raz właśnie stwierdziłam, że to też jest moja przeszłość i moja tożsamość. A zaczęłaś się wtedy jakoś interesować tym, kim się jest jako Żydówka i jaki ma to wpływ właśnie na to, co wybrałaś dalej, tak? Jeśli chodzi o twoje wykształcenie? Czy tu miałaś jakieś taką dociekliwość właśnie, co to znaczy, czy poza właśnie tą niezwykłością, o której opowiadasz, czy to się jakoś przełożyło na taką codzienność? Ja byłam wtedy dzieckiem, także oczywiście pewne rzeczy tak, bo był klub żydowski w Gliwicach, właśnie do 1968 roku chyba, gdzie była taka zespół muzyczny i grali tam bardzo przystojni bruneci, którzy bardzo mi się podobali, nie tylko mnie. I tam chodziliśmy z całą klasą na potańcówki. I w momencie, kiedy już mogłam się z nimi też utożsamić, to właśnie byłam, bardzo mi to się podobało. Muzyka, kultura żydowska, bardziej właśnie rytmy, muzyka klezmerska, wszystko to nagle mogłam poczuć, że to jest moje, a zawsze mi się podobało, więc to pod tym względem. I później jak poszłam na studia, to było, to znaczy ja w ogóle nie mówiłam o tym, w ogóle nie zaprzątało to mojej myśli, natomiast okazuje się, że wtedy miałam takiego narzeczonego, który jakby od razu, nie wiem, wyśledził właśnie tą tożsamość i wiem, że ze swoim kolegą na ten temat prowadził rozmowy. Właściwie, bo ten kolega był Żydem i wiem, że później właśnie się okazało, że prowadzili rozmowy właściwie do kogo bardziej pasuje. No, ale chyba mimo wszystko nie przekazał mnie koledze. I to nie było. W Krakowie też, ja już byłam na drugim roku, jak był 68 rok. I też w ogóle w czasie tych wszystkich manifestacji studenckich, tych naszych zgromadzeń w auli Akademii Sztuk Pięknych, właściwie ta sprawa żydowska w Krakowie była bardzo mało znacząca wtedy. To bardziej była taka demonstracja przeciwko cenzurze, przeciwko właśnie braku wolności, za demokracją. Myśmy tak czuli się właśnie takimi obrońcami demokracji, z właśnie tej dużej emigracji z Krakowa chyba nie było i właściwie nikogo nie znałam, kto wyjechał z Krakowa. Dopiero pewne takie rzeczy zaczęły do mnie docierać z takim okrucieństwem, jak jeździłam do Gliwic do domu, bo co niedzielę jeździłam do domu, żeby się najeść dobrze. Ale i wtedy miałam dostęp do telewizji, bo wcześniej nie miałam w czasie tygodnia i tam właśnie w telewizji jak zobaczyłam, jak te rzesze robotników polskich krzyczą, że sioniści do Sionu i te pełne nienawiści hasła i to, co się w ogóle dzieje, przede wszystkim w Warszawie, to było przerażenie.
ale tego w Krakowie nie odczułam. Wtedy jako Żydówka. Oczywiście jako studenci żeśmy obrywali od milicji wtedy, ale nie jako Żydówka. Chyba, że tylko raz jeden z moich kolegów na roku, bo nasz rok składał się z 8 osób, więc to nie było dużo. I on powiedział do mnie, bo ja skrytykowałam, taki był pisarz Andrzej Bryl i ja mówiłam, że to jest straszne, że to jest kiczowate, że to jest okropne i takie no w ogóle niedobre jako literatura. I on mi wtedy powiedział: Krystyna, ty jesteś cholernie antypolska. I ja wtedy po prostu się śmiałam, ale w ogóle nie skojarzyłam sobie, że dla niego mogłam być antypolska jako Żydówka. Także tak to było i bardzo długo ta tożsamość żydowska była po prostu ze mną, ale nic z tym nie robiłam, ani się nie dowiadywałam, ani mamy nie pytałam. No może raz jak szliśmy, bo zwykle ponieważ nie mieliśmy żadnych krewnych, ani ze strony ojca, bo ciotka mieszkała w Londynie i innych krewnych nie było, ani ze strony mamy. Nasze święta były tylko w czwórkę. I nawet ze zdziwieniem w pewnym momencie dowiedziałam się, że inne dzieci mają dziadków. Także i co ja chciałam powiedzieć? No właśnie, że to mnie, tak, że jak z mamą właśnie w Dzień Zaduszny, kiedy nie mieliśmy właściwie takich swoich grobów w Gliwicach, więc chodziliśmy takie nieznane groby, opuszczone i wtedy właśnie zapytałam mamy, czy mama wie, gdzie leżą pochowani jej rodzice, albo w ogóle co się z nimi stało. I moja mama zaczęła płakać i już było po temacie na wiele lat. I nigdy nie podjęłam, chociaż myślę, że trzeba było. A jak oglądałaś te doniesienia, znaczy te reportaże o tym, co się działo w Warszawie właśnie w 68, to czy właśnie twoja mama jakoś na to reagowała? Czy była jakaś możliwość rozmowy na ten temat? No, mama była przerażona. Ojciec był też przerażony, ale moja mama się okazało, nam tego nie powiedziała wtedy, w 68, bo powiedziała nam później, że ona w 68 napisała do dyrektora szpitala podanie o zwolnienie swoje. I napisała w tym podaniu, że ze względu na czasy, które są i chce mu ułatwić po prostu jego rolę w czyszczeniu kadry szpitalnej i że ona zwalnia się z pracy. I na to dyrektor szpitala wezwał ją. No i oczywiście powiedział, że pani doktor, w ogóle nigdy coś takiego nie przyszłoby mi do głowy. Absolutnie my panią cenimy. Ale mama była zawsze niesłychanie odważna. Nie była łatwa, ale też właśnie odważna i taka zadziorna. Robiła rzeczy, które wprawiały w kłopot innych ludzi, bo mówiła zawsze to, co myślała. Tata był, jak mówiło jego pielęgniarki, że był cukrownikiem. Pan doktor niezłym cukrownikiem. On lubił się z ludźmi ułożyć, był dla nich miły i był taki oportunistą trochę. Natomiast mama nigdy i to ją tak to powodowało, że czasami wchodziła w konflikty. A była wtedy jakaś taka refleksja o wyjeździe? Czy to było tylko to pismo? To znaczy nigdy nie słyszałam. Mnie się wydaje, że mama mi już później mówiła, że uważali, że dobrze byłoby dla mnie czy mojego brata, żebyśmy wyjechali. I wiem, że w pewnym momencie, ponieważ mama mojego taty, siostra, ciotka Irena
była w Londynie, bo wyszła z armią Andersa i została już w Londynie. No i zostaliśmy zaproszeni, pojechaliśmy całą rodziną, pojechaliśmy samochodem, rodzice wzięli swoje dyplomy lekarskie, no i był taki pomysł, że my tam zostaniemy. Ale rodzice spotkali się tam z emigracją polską, czyli po prostu okropny antysemityzm, rozpatrywanie tego, co było na wojnie, gdzie stał Niemiec, a gdzie stałem ja i jak on właśnie próbował strzelić. I cały czas te same tematy, właśnie takie powojenne, takie zaściankowość, takie, no także naprawdę wtedy zaczęli się zastanawiać, czy mają po co zostawać w tym Londynie i że być może jakieś dobre zachodnie pensje, czy jakieś inne życie nie są warte tego, żeby opuszczać Polskę, bo w Polsce mieli naprawdę fantastycznych przyjaciół, właśnie z Lwowa, różnych, i architektów, i prawników, i ojciec organizował takie brydże u nas w domu, więc naprawdę mieli świetne środowisko i nagle to zderzenie się z tą taką konserwatywną polską emigracją naprawdę dało im w kości i wróciliśmy, co było szokiem dla ludzi, którzy już myśleli, że dostaną po nas mieszkanie. Tym bardziej, że wtedy wyjechał też sekretarz partii ze szpitala i on został. A my, których wszyscy już myśleli, że nie wrócimy, właśnie wróciliśmy. A który to był rok, kiedy pojechaliście do Londynu? Nie wiem, to nawet chyba było przed 68 rokiem. To było jeszcze przecież, myśmy byli mali, może tak po 12-13 lat. Ja miałam, to brat mój 2 lata młodszy. Aha, i jeszcze rodzice, żeby się jakoś tak usprawiedliwić, że jednak nie dają nam tej zachodniej przyszłości kapitalistycznej, w ogóle takiej swobody i w ogóle rozwoju, to zapytali nas, czy my chcemy wracać. No, przecież dzieci pytać, czy chcą wracać do swoich kolegów. No jasno, że chcieliśmy wracać. No więc stwierdzili, no dobrze, to my też wracamy. I tak się skończyło nasz wyjazd. Jasne, rozumiem. Dziękuję, że się tym podzieliłaś. A jeśli chodzi o... I trafiłaś na studia do Krakowa. Jakbyśmy mogły jeszcze chwilę też O studiach? o studiach. No jakbyś mogła trafiłam powiedzieć. na moje wymarzone, wykochane, wyczekane studia. Miałam wtedy 17 lat i byłam w Krakowie najmłodszą studentką na moim roku, jeszcze rok następny, bo od razu się dostałam na studia. No i coś, co było dla mnie no, po prostu szczęściem i przyjemnością, nagle stało się moim obowiązkiem i to było fantastyczne. Mimo że to nie były studia jeszcze takie czysto artystyczne, prawda, bo rodzice się jednak denerwowali, że po prostu to nie jest żaden zawód być artystą, malować, robić grafiki czy coś takiego i że z tego w życiu bym się nie mogła utrzymać. No więc jednak poprosili, żebym jednak skończyła bardziej konkretne studia, czyli architekturę wnętrz. No i właśnie poszłam, zdawałam egzamin na architekturę wnętrz, tam się dostałam. No i właśnie jak mówiłam, było nas 8 studentów na roku i to były fantastyczne studia. Moim profesorem był brat Andrzeja Wajdy, Leszek Wajda. Profesorowie na szczęście byli zachwyceni Alvarem Aalto, czyli taką no, świetnym rodzajem, prawda, architektury, takiej związanej z przyrodą, prostej, bezpretensjonalnej. Także to wszystko właściwie bardzo mnie ukierunkowało i myślę, że później już ta moja sztuka, którą później już jako graficzka i w tej chwili malarka robię, to też bardzo dużo korzystała z tej takiej dyscypliny architektonicznej, z tej prostoty, z takiego przekazu właśnie pomijającego wszelkie dekoracyjności. Także te studia były świetne. A próbowałaś pracować w zawodzie? Próbowałam pracować w zawodzie.
Na studiach mogliśmy wszystko. Nie było limitu. Sky was the limit. Natomiast zaraz pierwsze zlecenie, jakie dostałam jako architektka wnętrz, to było zaprojektowanie biurowca. Takiego, no nie całego biurowca, tylko już później wystroju wnętrz. I ja w tym takim komunistycznym biurowcu zaproponowałam, żeby każde piętro miało inny kolor drzwi, ale takie mocne, czerwone, zielone, żółte, żeby ludzie się od razu, jak wjeżdżają na jakieś tam piętro, a tych pięter tam było dużo, żeby od razu się orientowali, na jakim piętrze są. No ale wtedy mi ekipa powiedziała, że proszę pani, ale my mamy tylko szary kolor. No więc to skończył się pomysł z kolorowymi drzwiami i tak samo tym kobietom, które tam pracowały, najczęściej urzędniczki to były kobiety, to zaproponowałam firanki z lnu, takiego zgrzebnego, szlachetnego. One mówią, proszę pani, ale my lubimy kwiaty i my nie chcemy w tym siedzieć. I właśnie wtedy się zorientowałam, że nie sprostam temu, że to nie jest zawód dla kogoś, kto ma swoje wizje i że nie mam prawa przede wszystkim ludziom właściwie narzucać to, co mnie się podoba. Także wtedy jeszcze moi rodzice, którzy płacili za moje studia w Krakowie, mimo że sama też próbowałam tam dorobić, to powiedzieli mi, że oni będą jeszcze dalej opłacać moje studia i wtedy w Poznaniu zaczęłam studiować malarstwo i grafikę w PW SSP. Tam też spotkałaś wielu znanych artystów i artystkę, prawda? Tak, w Poznaniu. Poznań był świetną szkołą, naprawdę najlepszą w Polsce. Był bardzo otwarty, był bardzo nowoczesny. Świetny rektor, profesor Tesser, który właśnie też był lwowiakiem. On miał taką koncepcję, żeby sprowadzać jako profesorów najlepszych polskich artystów. Także tam malarstwa mnie uczył Tadeusz Brzozowski, na tkaninie była Abakanowicz, grafiki też sprowadzał z Krakowa, tam profesor Mianowski, ja byłam na litografii, także to była świetna szkoła, bardzo otwarta i zresztą wtedy też zrobiłam taki dyplom w tamtej szkole, właśnie taki mieszany, a ponieważ miałam już jeden dyplom krakowski właśnie jako architektka wnętrz, to nie miałam takiego przymusu, prawda, że muszę mieć ten drugi dyplom, bo już mogłam kupować i kredki, i farby, i blade ramy w takich sklepach specjalnych dla plastyków, gdzie mogli kupować tylko osoby, które miały skończone studia i miały legitymację Związku Plastyków. No i taki mój dyplom nazywał się Człowiek to brzmi w trzcinie. No i był taki bardzo prowokacyjny częściowo. Dostałam za niego wyróżnienie. O. I to był 75 rok. I później zainteresowałaś się ciałem, dobrze pamiętam. Już mój dyplom, bo częściowo zrobiłam takie figury z papier-mâché, plakaty, które zaprzeczały same sobie. No i zrobiłam takie wtedy grafiki, gdzie wykorzystałam ciało kobiece, moje własne, jako odbitki na różnych ubraniach, na tkaninach. I to się nazywało tekstylia. I to była moja praca dyplomowa, która bardzo szybko jakby uzyskała dosyć duży rozgłos. Pokazała się na Triennale Grafiki w Krakowie. Także tak. I właściwie w ten sposób ze studentki stałam się właściwie bardzo szybko artystką. A jeśli chodzi o działalność galeryjną w Poznaniu, to jak to działało? Bo pamiętam o tej wystawie feministycznej, nawet nie jednej. Nie jednej. Więc jakbyś mogła o tym też nam opowiedzieć. I ja wtedy, to znaczy
te moje prace, te prace, ja traktowałam jako właśnie takie prace feministyczne, te odbicia ciała, bardziej właśnie o pamięci ciała, o przemijaniu te prace traktowały, ale spotkało się to zupełnie z innym te prace odbiorem, bo na tym właśnie Triennale Grafiki w Krakowie przyjechało bardzo dużo ludzi ze świata, artystów też i kuratorów. I wtedy bardzo dużo osób zwróciło się mi o możliwość kupna tych prac albo zamiany na przykład z innymi artystami. No i sprzedałam tą pracę właśnie dyrektorowi Biennale Paryskiemu, Georges Budaj. I 2 lata później się spotkałam z nim i on takim zachwycie mówi: Krystyna, słuchaj, ja mam tą twoją pracę, powiesiłem u siebie w łazience. Mówi, i ile razy się kąpię, to ja na tą pracę patrzę. I ja tak stwierdziłam, że właściwie przecież w ogóle mi o to nie chodziło, żeby ta praca sprawiała przyjemność jakimś starszym panom. I wtedy właściwie zdecydowałam się, że nie, ja nie chcę, żeby ta praca była inaczej rozumiana niż mnie o to chodzi. No i wtedy zaczęłam już pracować z portretem. I zaczęłam robić te prace, które teraz były na wystawie w galerii Opera, gdzie właśnie przez cały czas rozwiązuję różne problemy, pokazuję różne idee poprzez portret, autoportret. Także to już po kilku latach pożegnałam się z ciałem. A czy z tego okresu studiów i pracy nad wystawami i nad Twoimi pracami, czy pamiętasz jakieś takie momenty kształtujące Ciebie jako artystkę Żydówkę? Czy coś takiego się pojawiało? Czy pamiętasz takie momenty, które mogłabyś powiedzieć, że taki jakiś ważny moment, który dał Ci jakiś sygnał, impuls do inspiracji, do pracy? Czy to raczej wydarzyło się później? Jeśli chodzi o takie momenty, które Cię inspirowały właśnie w takiej tematyce żydowskiej. Wiesz, Poznań był wyjątkowo niesprzyjającym miastem, bo było to miasto dosyć antysemickie. Przed wojną było tam, zdaje się, 1,9% Żydów, także nie miało żadnej tradycji żydowskiej. Ani w szkole, ani nikt nie... W ogóle się o tym nie mówiło, to nie był temat. Także ja do wyjazdu do Szwecji właściwie mnie to znaczy wiedziałam, że jestem Żydówką, nic, ani mnie to nie krępowało, ani nie, jak ktoś pytał, to oczywiście nie było problemu, żeby o tym mówić. Natomiast w sztuce zaczęłam poświęcać temu tematowi pracę dopiero po przyjeździe ze Szwecji, z emigracji ze Szwecji. A kiedy pojawił się u Was taki moment zastanawiania się nad wyjazdem właśnie? Bo właśnie wspomniałaś już o wyjeździe do Szwecji i jeśli dobrze pamiętam, to był 1984. I czy takie rozmowy pojawiały się o wyjeździe wcześniej w Waszym domu? Jak to wyglądało? Rozmów o wyjeździe nie było. Nie było, bardzo nam było ciekawie wtedy w Polsce. Ja właśnie prowadziłam galerię ON. Grzegorz pracował jako szef Komisji Kultury w Związku Studentów Polskich, Socjalistycznym Związku Studentów Polskich i to były niesłychanie ciekawe czasy. Ja bywałam bardzo często za granicą. To nie było tak, że siedziałam w Polsce i nie wiedziałam, co się dzieje poza Polską. My jako graficy, wtedy w 70-tych latach grafika była niesłychanie takim ważnym medium. I było bardzo dużo wystaw poświęconych grafice i w momencie, kiedy się człowiek dostał, wysyłało się swoje prace i w momencie, kiedy zostały zakwalifikowane, to dostawaliśmy zaproszenie z danych
z danego kraju, gdzie się te biennale czy triennale odbywały i na podstawie jego zaproszenia dostawaliśmy paszport. I czasem nawet opłacone, to znaczy mogliśmy zapłacić za naszą podróż w złotówkach. Także to naprawdę było związane z wieloma podróżami i też takim fajnym istnieniem poza granicami, bo jednak myśmy wyjeżdżali jako strasznie biedne osoby. Przecież te $5, które mogliśmy wywieźć, no to nawet kawa tyle nie kosztowała i to było takie poniżające bardzo, prawda, że nie mogliśmy jak inni szli artyści na jakiś obiad, coś takiego, to myśmy nie mogli w tym uczestniczyć, bo nie mieliśmy pieniędzy. Natomiast jak na tych wystawach, jak właśnie staliśmy obok naszych prac i to byliśmy równorzędni. To stanowiło taki świat grafików międzynarodowych, gdzie byliśmy partnerami i akurat i Iza, moja przyjaciółka, i ja dostawałyśmy regularnie nagrody na tych wystawach, więc naprawdę nie miałyśmy żadnych kompleksów. Jeszcze Tak. cię dopytam, gdzie wyjeżdżałyście w takim razie? Wyjeżdżałyście? Pierwszy wyjazd był do Bradford. To też było, pojechaliśmy do Bradford, tam Iza dostała nagrodę i to było tam też, już znałam kilku świetnych grafików angielskich i byłyśmy tam przyjmowane, chodziłyśmy do fantastycznych domów. Miałyśmy możliwość oglądania British Museum od strony archiwów i tych wszystkich zbiorów. No, moja ciotka, która nas wtedy przyjmowała, po prostu była zachwycona tymi możliwościami, które wtedy my miałyśmy. Później byliśmy we Frechen, też tam ja dostałam z kolei nagrodę. Później w Jugosławii, w Lublanie też ja dostałam nagrodę. I tak po kolei Iza dostała w Indiach nagrodę. I to bardzo dużą, także mogła zwiedzić całe Indie. No i tak po kolei właściwie na tych biennale. Aha, no tak, później jak mieliśmy już wyjechać do Szwecji na stałe, już po ogłoszeniu stanu wojennego. Jak już czekaliśmy właściwie na wyjazd, już mieliśmy tą wizę szwedzką. Nie tylko, bo mieliśmy wizę amerykańską i angielską, ale nie skorzystaliśmy, bo ciągle nie mogliśmy się jakoś zdecydować. Ale w pewnym momencie już tam SP powiedzieli, że jak nie wyjedziemy, to się coś naszej córce stanie. Córka miała wtedy 3 lata, więc wiedzieliśmy, że nie będziemy ryzykować. Ale w międzyczasie, czekając już na wyjazd, już się pakując, dostałam zaproszenie do Jyväskylä na takie triennale grafiki, gdzie była cała czołówka światowa właśnie artystów, którzy zajmowali się grafiką. I tu mam nawet taki katalog, gdzie moje prace wyprzedza Jean Miro, a następny po mnie jest Rauschenberg. Także towarzystwo było wyśmienite. Ja jeszcze też miałam tam wygłosić przemówienie jakieś na temat grafiki, ograniczeń właśnie w grafice. No i także to był taki wyjazd, który musiałby się odbyć przed wyjazdem do Szwecji, przed emigracją. I właśnie opowiadam taką historię tego wyjazdu, bo wtedy taki mój przyjaciel i się zastanawiałam, czy wypada mi jeszcze poprosić milicję obywatelską, żeby mi dali możliwość wyjazdu na to triennale, żebym ja tak szybciutko na triennale z powrotem, a później już do Szwecji. No i ten mój przyjaciel, który był bardzo dobrym prawnikiem, powiedział, wiesz co, musisz założyć, że ten szef milicji właśnie w Poznaniu jest idiotą. Z założenia po prostu. Kto może być szefem milicji? Więc musisz napisać podanie jak do idioty. No i sformułowaliśmy to podanie jak do idioty. No i zostałam wezwana do właśnie tego kierownika Wydziału Paszportów.
No i jak weszłam do niego, to widziałam, że coś jest nie tak. On cały czerwony na twarzy i tym moim podaniem o paszport tak wymachuje i mówi, proszę pani, czy pani myśli, że jestem idiotą? Także nie wiedziałam, co zrobić. Właściwie mi się strasznie śmiać chciało, bo właśnie to myślałam. Ale się okazało, że niesłusznie. No i po odpowiedniej reprymendzie jednak powiedział, wie pani co, ja zdecydowałam, że pani może jechać do tej Finlandii i tego. No i dostałam pieczątkę i dostałam paszport i właśnie jeszcze w tej Finlandii tam pobyłam chwilę, wróciliśmy, no i za chwilę pojechaliśmy już na emigrację. Wtedy na stałe. Nikt nie wiedział, że będziemy mogli wrócić jeszcze do Polski. Szczególnie mój mąż. Ja jeszcze może miałam jakieś możliwości, ale on już nie. Także to była następna przygoda. I jak to wyglądało, jak tam pojechaliście? Jak się czuliście po tej zmianie? Czy odnalezienie się też i życiowo, i zawodowo? Nie chcę zadać pytania, czy było proste, bo to na pewno nie było, ale jakie masz wspomnienia z tym związane? Jeśli chodzi o ten początek, jak się odnaleźliście w tamtejszej społeczności? Czy trafiliście na kogoś znajomego, który wam może jakoś pomógł się odnaleźć w tej sytuacji? Może to będzie niepopularne, co powiem, ale mieliśmy olbrzymie szczęście i ten wyjazd był fantastyczny. Myśmy na początku wylądowali w obozie dla uchodźców. To brzmi okropnie, prawda, obóz dla uchodźców, ale to były super komfortowe mieszkania nad brzegiem morza. To było w Oxelösund, to jest północ Szwecji, niedaleko Sztokholmu. Ponieważ tych mieszkań, na te mieszkania nie stać było Szwedów. One miały tak wysoki czynsz, one były tak luksusowe, że właściwie tacy normalni Szwedzi to nie mogli sobie na takie mieszkania pozwolić, więc nie miały stać puste. To dostaliśmy uchodźcy polityczni, więc to było już takie pierwsze, prawda, zderzenie z tym krajem. Poza tym no, dbali o nas, dostawaliśmy pieniądze, jedzenie. Nawet pokazywali nam, jak mamy myć zęby, co było obrazą dla wielu osób, które przyjechały z nami z Solidarności, że w ten sposób się nas traktuje. Ale to było zabawne. No i w tej... Jedna rzecz, która była bardzo przykra, wtedy jeszcze w obozie, to było, że myśmy takich ludzi, jak przyjechali z Polski wtedy w ramach tej emigracji solidarnościowej, myśmy w Polsce nie znali. I to dla nas był szok, bo to w tym samym obozie, w tym czasie była bardzo duża emigracja z krajów Ameryki Południowej. To byli super wykształceni ludzie, świetni ludzie. Nie wszyscy oczywiście, ale ci z Chile czy z Argentyny, to byli architekci, to byli artyści, to byli lewicowi po prostu, prawda, i którzy uciekali od reżimu prawicowego. I wtedy okazało się, jacy my jako Polacy jesteśmy rasistami. Te moje koleżanki właśnie nie mówiły o tych ludziach inaczej jak brudasy albo ciapaci. I była takie, dostaliśmy pieniądze na to na przykład, żeby kupić sobie zimowe ubrania. A akurat to było małe miasteczko i był tylko jeden sklep z kurtkami. Tam chyba 2 kurtki na krzyż można było wybierać. No i właśnie jedna z tych koleżanek powiedziała, że jeżeli ona będzie musiała nosić taką samą kurtkę, jak ta brudaska z Chile, to chyba wyciągnie swoje futro z lisa, z bagażu, żeby nie spotkała jej taka przykrość. I to było bardzo przykre, niestety. No ale oczywiście byli też ludzie w tym obozie fajni, z którymi później żeśmy się przyjaźnili, spotykali. I tam mogliśmy zadecydować, gdzie chcemy jechać, gdzie w Szwecji, wybrać sobie miejsce, gdzie chcemy jechać.
A ja jeszcze właśnie miałam z tych czasów galerii, miałam dużo przyjaciół w Szwecji, bo to byli artyści szwedzcy, których poznawałam na tych różnych właśnie, na tych różnych graficznych imprezach. I właśnie z Lundu byli. I to była cała gromadka takich no, bardzo fajnych. To dzisiaj się bardzo przyjaźnimy i bardzo się lubimy ludzi i zdecydowaliśmy, a ponieważ jeszcze w Lundzie był jeszcze bardzo dobry uniwersytet, na którym chciał z kolei Grzegorz studiować, więc żeśmy zdecydowali, że pojedziemy do Lundu. No i tam zostaliśmy przyjęci przez tych znajomych, także to już od razu byliśmy częścią właściwie tego środowiska artystycznego natychmiast. I jeszcze w Oxelösund, w tym obozie dla uchodźców, to już wtedy bo jeszcze wcześniej szwedzka Grafiska Sällskapet, czyli taka związek graficzny, kupili u mnie cały nakład grafik moich prac. Także ja się śmieję, że pojechałam do Szwecji, bo moje grafiki już tam były. Także w sumie ludzie mnie już tam znali, ci z branży graficznej, więc od razu na początku przyjechał taki Folke Lelander, który był dyrektorem No Shopping Museum sztuki współczesnej, żeby kupić moje prace. Także przyjechali niektórzy ludzie, którzy już mieli te moje grafiki właśnie z tej edycji, żeby też mnie wesprzeć. Od razu zaoferowano mi wystawę w muzeum w Oxelösundzie. Także właściwie od razu zaczęłam funkcjonować jako artystka. Nie miałam, nie miałam przerwy. Tak, to byłam rozpuszczona. I też przyjechała od razu też moja przyjaciółka Iza Gustowska, zaraz w tych pierwszych miesiącach. I od razu miałyśmy też wspólną wystawę w muzeum, chyba w Nyköping, czy w każdym razie w kilku jeszcze muzeach w Szwecji. Co więcej trzeba. No i w związku z tym też, i ci moi przyjaciele ze Szwecji, ci graficy, wymyślili, że dobrze, gdybym poszła na studia jeszcze do tej graficznej szkoły w Malmö, bo wtedy też poznam środowisko lepiej. I to faktycznie był świetny pomysł i też miałam co z sobą zrobić, prawda, wtedy. Nie byłam taka zupełnie taka skazana też na brak pracy, bo nie miałam warunku, prawda, nie miałam ani pracowniczego, a tam w tej szkole właściwie przez 5 lat mogłam robić swoje prace i rozwijać się. Dostałam świetną technikę od tego profesora, który prowadził tę szkołę, Bertil Lundberg, który patrzył, świetny dydaktyk, bo patrzył, jak różni studenci czego potrzebują, żeby się jakoś pokazać swoje zainteresowanie, prawda, w tej grafice, którą drogą pójść. I on tak wszystkim nam podrzucał różne możliwości techniczne. Także jak były wystawy naszej szkoły, to właściwie żadna praca, nikt się nie powtarzał. Wszystko było właśnie tak różne, takie inne drogi były. No i ta szkoła bardzo dużo mi dała, bardzo. I tak po 5 latach właściwie zaczęłam już na swoim, ale już mając i wystawy, i sprzedając pracę, i też wtedy też robiłam rysunki, ilustracje do różnych też książek i wtedy też mogłam sobie pozwolić na urządzenie swojego warsztatu graficznego, kupienie wielkiej prasy i właściwie drukowania prac u siebie. Trafiliście też do takiego wyjątkowego miejsca w Szwecji, prawda? Bo to jednak też jest miejsce, w którym była duża społeczność osób, które wyjechały z Polski w okresie z powodu też marca.
I czy mieliście kontakt z tymi osobami? Domyślam się, że mieliście, ale Wyłącz. zapytujecie, bo też chciałabym Cię zapytać właśnie, jak to też, czy to się jakoś przełożyło na te wątki, o których powiedziałaś, że te wątki żydowskie pojawiły się po Waszym wyjeździe do Szwecji. Tak, absolutnie. To było po prostu dla nas niespodzianka. To znaczy wiedzieliśmy, że są tam ci artyści, Grzegorz wiedział, że jest uniwersytet, ale w ogóle nie spodziewaliśmy się, że to jest takie fantastyczne środowisko właśnie emigrantów marcowych. To najczęściej byli ludzie w naszym wieku, dzieci ich były w wieku naszej córki. Bardzo aktywnie. Lund na mapie Szwecji jest po prostu wyjątkiem, jeżeli chodzi o aktywność. Tam jest i kabaret, i wyjazdy wspólne były, i letnie, i zimowe, i dla dzieci Maccabi. No właśnie ta intensywność tych spotkań też, ja się śmieję, bo tam im większa część to są dentyści i lekarze, więc w takim kraju jak Szwecja, gdzie alkohol był bardzo trudno dostępny i bardzo drogi, wszystkie nasze, no szczerze mówiąc, balangi i spotkania mogły odbyć się dzięki właśnie tym lekarskiemu spirytusowi, który się rozcieńczało. I właśnie te spotkania odbywały się kilka razy w tygodniu. I to było fantastyczne. Myśmy tam przyjechali trochę później niż reszta, trochę z innego środowiska. I to było też takie ciekawe, że właściwie ambicją nas było, żeby się przedstawić, ale też ci ludzie z emigracji również. Dla nich opowieść o tym, jak byli wyrzucani, co przeżyli i jak była też właściwie sprawiało im to dużo satysfakcji, może nie złe słowo, ale oni tego też potrzebowali, prawda, żeby to pokazać, co oni przeżyli. Więc właśnie te rozmowy o tym, jak było w Polsce, jak później w Szwecji, w jakich okolicznościach byli wyrzucani i w ogóle jak ten świat żydowski właśnie wygląda. To właśnie była codzienność, to były nasze powszechne rozmowy. I też właśnie te wyjazdy na reunion, które tam się odbywały chyba co 3 lata, ja już nie pamiętam, gdzie przyjeżdżali właśnie ci emigranci marcowi z całego świata, prawda, gdzie można było rozmawiać o tym, co się myśli, co się przeżywa. Także to było naprawdę niezwykłe doświadczenie. I to, że właśnie razem wyjeżdżaliśmy, był, nie pamiętam jak się nazywa, Gryczanik, Lowak Gryczanik, który prowadził dla dzieci kabaret i te nasze dzieciaki, tam, nasza akurat była myszką. I właśnie się też miały takie właściwie kulturalne też zajęcia. Były te wyjazdy wspólne na narty. Myśmy byli bardzo biedni wtedy, bo my żyliśmy na takim stypendium studenckim szwedzkim, który się śmiali ludzie, że za mało, żeby żyć, a za dużo, żeby umrzeć. No ale ja byłam pomocnikiem narciarskim, instruktorem narciarskim. Byłam pomocnikiem instruktora narciarskiego, więc w związku z tym ja mogłam jeździć i Marta mogła jeździć na te wszystkie wyjazdy, nie płacąc, tylko bo po prostu uczyłam te dzieciaki wszystkie jeżdżenia na nartach. Także to naprawdę było, szczerze mówiąc, bardzo szczęśliwy okres w naszym życiu. Bardzo. Jeszcze też to, co było fajne, to już muszę się pochwalić też, że dostałam bardzo dużo też ze strony szwedzkiej uznania. Na 1000-lecie istnienia Lundu dostałam nagrodę kulturalną miasta Lund. No więc na przyjęciu wielkim siedziałam przy arcybiskupie szwedzkim. Grzegorz miał taką, też został zaproszony i miał taką wizytówkę Gregory
Gregor Piotrowska, bo do głowy mi nie przyszło, że nazywa się inaczej. Bardzo mi się to podobało. Także miałem i stypendia szwedzkie. Reprezentowałam Szwecję na iluś tam wystawach. Także no, byliśmy w elicie właściwie Lundu. Także to, no, o czym mówić. Później jak Grzegorz skończył te studia, prawda, już, no to był trudny moment, bo nie było dla niego pracy specjalnie. On się nigdy nie nadawał na urzędnika. To było coś, co było bardzo odległe od jego charakteru i temperamentu. I właściwie i wtedy też już Polska zyskała demokrację. I już wtedy mógł jeździć do Polski. No i zaczął się rozglądać za pracą jednak w Polsce. Także jak w 1995 dostał taką pierwszą posadę w Polsce, no to już wrócił do Polski. Ja zostałam, no ale to było też... Wiadomo, że takie życie nie mogło trwać długo, prawda, na odległość. To i tak trwało 10 lat. Nasza Marta skończyła wtedy liceum. No i wtedy, jak już miała 18 lat, to ja postanowiłam, że wracam tutaj do Polski. A twoja córka została? Czy... Tak, córka nasza została, skończyła z różnymi przygodami. Bo to w Szwecji. Córka mi kiedyś powiedziała, jak chodziła do szkoły, jak złapałam ją gdzieś na jakichś wagarach i powiedziała mi: mamo, ja nie będę poświęcać mojego życia, moich najlepszych dni w życiu na naukę. Ja powiedziałam jej wtedy: Marta, ja nie życzę tobie, żeby to były najlepsze dni w twoim życiu. Zasługujesz na lepsze. No ale niech słuchała. Ale pojechała zaraz po maturze, która była taka sobie, te jej stopnie, pojechała w świat. I to jest taka, w Szwecji to jest normalka, że dzieci po maturze jadą się zmierzyć z życiem prawdziwym. No i jak wróciła, to wtedy w Szwecji to jest też fajne, że można jeszcze raz spróbować swoich sił. I matura, kiedy dzieci są czasem niedojrzałe, no niemądre, co tu dużo mówić, może się zakochają, tak, że umożliwia się tym dzieciom, które po prostu źle zdały maturę, żeby jeszcze raz podeszły i wtedy mogły sobie te stopnie polepszyć. No i Marta podeszła do takiego testu, to jest test, to nie jest, to jest bardziej na inteligencję i na takie w ogóle żywość umysłu. I wtedy bardzo dobrze zdała ten test i mogła studiować wtedy na prawie. No i jest w tej chwili adwokatką. Dalej w Szwecji. I już w Szwecji, w Sztokholmie. Tak. A ty wróciłaś do Polski w 2005? Tak, czwartym, piątym. I dosyć szybko rozpoczęłaś nowy projekt w swoim życiu, prawda? Bo Próżna pojawiła się w 2006. Piątym. A 5, jasne. Tak. I skąd Tak. się wziął ten pomysł? No wiesz, przyjechałam do Warszawy wtedy, myśmy mieszkali przed wyjazdem w Poznaniu, więc Warszawa była dla mnie absolutnie nowym miejscem, nowym miastem. Jednocześnie wiedziałam, że moja mama mieszkała przed wojną na Twardej, czyli jak zamieszkaliśmy tutaj na Łódzkiej, to jest ten cały region, prawda, małego getta. No i tak jak przeglądałam te wszystkie albumy z getta w czasie wojny, to tak sobie wyobrażałam, że któryś z tych ludzi tam to jest może moja babcia, albo dziadek, albo jakaś ciotka. No i postanowiłam coś dla tej rodziny mojej, która zniknęła w czasie wojny, coś zrobić. A ponieważ w Lundzie mieszkał brat Gołdy Tencer, więc Gołdy znaliśmy i jak tu przyjechałam, to poszłam do Gołdy i poprosiłam, czy mogłabym coś zrobić dla rodziny w czasie festiwalu Zingera w Warszawie, czy mogłabym coś zrobić dla mojej rodziny, której nigdy nie znałam.
No i Goda się nawet ucieszyła i dała mi takie pomieszczenie opuszczone po byłym sklepie. Wtedy też do moich też tej instalacji dołączyła się ze swoją instalacją Krystiana Robnarbut, także miałyśmy dwie. I ja zrobiłam taką instalację, nazywała się Luli Luli i to było w opuszczonym sklepie na ulicy Próżnej, wysypałam puch. I do tego jeszcze temu puchowi towarzyszyła taka kołysanka sefardyjska Nani Nani. I to jest taka kołysanka, która naprawdę trudno sobie wyobrazić, że ona może uśpić dziecko, bo to jest taki lament właściwie kobiety opuszczonej. I właśnie ten puch, ponieważ był wiatr wtedy, ten puch unosił się na ulicy, wszędzie. No było to bardzo piękne, prawda? Puch jest piękny, no ale też groźny, prawda? I uzmysławiał ludziom, co się działo w czasie właśnie powstania w getcie, jak te rozrywane poduchy i pierzyny, prawda, jak ten puch się wydobywał. To wtedy właśnie taki jakiś człowiek podszedł do mnie, jak stałam przed tym sklepem i właśnie zaczął mnie szarpać za ramiona. I mówi, proszę pani, pani tego nie może pamiętać, ale ja pamiętam, jak w czasie wojny, jak było powstanie w getcie, to Warszawa była zasypana puchem, bo był wielki wiatr i jak tam Niemcy rozpruwali te pościele, to ten puch wydobywał się poza mury getta. No i to trwało 3 dni ta instalacja i myśmy wtedy z Krystianą dostały nagrodę Związku Kuratorów, Krytyków Sztuki, Polski Związek Krytyków Sztuki. No i wtedy też Gołda zaproponowała mi, czy nie mogłabym robić takiej wystawy później, jeszcze następnym roku i następnym roku, póki ta próżna nie będzie remontowana. No i się wtedy zgodziłam. Miałam trochę doświadczenia jeszcze z bycia galerzystką, prawda, i kuratorowania różnych wystaw. Także trochę wiedziałam, na czym to polega. No, ale to było wyzwanie niesłychane, bo właściwie ja byłam sama. Nie bardzo ludzie garnęli się do tego, żeby ze mną pracować wtedy, bo to była i odpowiedzialność, i nie było pieniędzy. No i pomieszczenia, które dostaliśmy, to po drugiej stronie ulicy Próżnej, bo nasze instalacje były pod 14, a ta wystawa miała się odbywać Próżna 7/9. To był taki duży kompleks, prawda, tam budynków. No i tam to była kompletna ruina. Tam ludzie byli wyprowadzeni już ileś lat wcześniej. Tam nie było ani wody, ani elektryczności, niczego. No, ale się udało, bo wtedy, kiedy ja zaprosiłam na tą pierwszą edycję, to był 2006 rok, i właściwie też sobie uświadomiłam, że właściwie ja powinnam zacząć od najlepszych polskich artystów, bo takich byle jakich to zawsze zdążę, prawda? I faktycznie to było jednocześnie i zdziwienie i wielka satysfakcja, że nikt mi wtedy nie odmówił udziału w Próżnej. I wprost przeciwnie, ludzie później uważali, że to jest jakieś wyzwanie dla nich, żeby brać udział w tym projekcie. Nazwałam to projekt Próżna. Sama na pierwszą Próżną zrobiłam taki film o moim bracie, dla którego to nazywał się Joga 1, Joga 2, na którym on mówi mi, że że jego mama nasza mama była Żydówką, że to nie ma dla niego żadnego znaczenia. I wtedy ja mu udowadniam, że jednak to nie on decyduje, że jest właściwie Żydem, czy to nie ma dla niego żadnego znaczenia, bo inni będą decydować, kim on jest. I on wtedy, jak ja
ten film nagrywałam, tą jogę pierwszą, gdzie właśnie, jak on mówi, że nie ma dla niego żadnego znaczenia, a on był trenerem jogi. No więc ja tam pokazuję, jak on zaczyna to powitanie słońca, prawda, jak on otwiera ręce, tam robi te wszystkie ćwiczenia i na końcu jest takie zakończenie tego, że on podnosi ręce do góry, prawda, i składa je w ten sposób. I ja właściwie ten film kręcąc, on to robi ten ruch, ale ja w momencie, kiedy on chce złożyć ręce w takim spokojnym rytmie jogi, ja mu zatrzymuję ręce w takiej pozycji człowieka, który się poddaje, który nie ma własnej woli, tylko jest, prawda, i tak zostaje. I to był mój idea na ten film. A on, jak to nakręciliśmy, to on mówi, wiesz co, muszę ci coś opowiedzieć, że w Poznaniu, mówi, wiesz, ja tam byłem niedawno w sklepie tam, bo chciałem w takim warsztacie stolarskim w Poznaniu i chciałem zamówić półki na drewniane, na książki. No i ten człowiek właśnie, który go obsługiwał, mówi, popatrzył na niego i powiedział, z Żydem nie będę rozmawiał. I wyszedł na zaplecze. I ten mój brat, którego to nie ma żadnego znaczenia, prawda? I nagle został osłupiały właśnie w tym sklepie i taki właściwie zupełnie bezradny wobec tej sytuacji. I on mi to opowiedział, więc ja ten film jeszcze przedłużyłam o następnym Jogę 2, kiedy on opowiada tą historię. Na początku mówi, to nie miało dla mnie żadnego znaczenia, nie ma dla mnie żadnego znaczenia, ale że 3 miesiące, nie, to ja opowiadam, że 3 miesiące temu Jacek poszedł kupić, no i ten powiedział, że z Żydem nie będę rozmawiał. I wtedy on, to nie ja zatrzymuję go, tylko on sam. Już tak widać, że świadomie widzi, że to nie jest tak, że to on decyduje. Także taki to był też mój pierwszy film. W ogóle się wiele rzeczy pierwszych działo wtedy, bo i był film pierwszy, instalacje pierwsze. A instalacją zrobiłam taki, bo tam była łazienka, taka opuszczona i była wanna. Ja do tej wanny nalałam wody i wpuściłam karpia, który również jest taką podstawą, prawda, kuchni polskiej i żydowskiej. I na ścianie nad tym karpiem wisiały 2 wydruki z internetu, kuchnia polska w ogóle, i była karp po polsku na jednej stronie, a na drugiej stronie karp po żydowsku, jako właśnie ta kuchnia polska. No i ten karp tak sobie tam pływał między tymi 2 receptami. Nie został skonsumowany, tylko żeśmy właśnie z Krystianą wtedy wzięły go i wpuściły do Ogrodu Saskiego, tam do stawu. Także to były świetne prace, świetne. Już nie wiem, czy będzie o tym, prawda? Czy mam opowiedzieć o kilku pracach, czy... Bardzo chętnie wysłuchamy Tak? o kilku pracach, tak, bo no, to były naprawdę szalenie intermedialne takie Tak, dostałam, tak. wystawy, więc jakbyś mogła opowiedzieć, bo tam bardzo dużo, no też artyści, jak to w ogóle działało? Czy ty sugerowałaś konkretny temat, czy... Broń Boże. Nie. Rozumiem, dopytuję. Nie Jak to działało? Jak wyglądała sugerowałam. właśnie współpraca z Miejsce artystami? sugerowało właściwie, prawda? Miejsce i temat. I na przykład to prace, które uważam za świetne, były to Kasi Krakowiak, kiedy ona, tam był taki też stary sklep, gdzie się przechodziło od strony ulicy na podwórko. On miał 2 wyjścia, ten sklep, albo wejście, albo jedno wejście, a drugie wyjście. No i ona tam położyła chodnik w tym pomieszczeniu, takie płyty chodnikowe, ale które pod spodem miały materace z wodą. I jak ktoś wchodził na ten, jakby przedłużenie chodnika, prawda, na ten chodnik, to nagle tracił równowagę. I musiał właśnie albo biec szybko do wyjścia, albo upadał. I więc to było takie doświadczenie ludzi, że nagle, jak się mówi, podłoga pod tobą się zapada, albo jak to się mówi? No,
no właśnie, że takie doświadczenie nagłego niebezpieczeństwa, z którego musisz się ratować, prawda? To nie było oczywiste, to nie było powiedzenie, proszę, mówimy tu o Żydach, prawda, i o historii, i o tym, tak wprost. To było tylko uzmysłowienie ludziom pewnej sytuacji, znalezienia się w jakiejś strasznej, niewygodnej sytuacji. A drugą taką, jeszcze też Kasi praca była, wtedy jeszcze za pierwszej próżnej można było wchodzić na pierwsze piętro. I ona tam na schodach, w schodach tych, którymi ludzie wchodzili na pierwsze piętro, umieściła wagę. Ale ona nie była widoczna, ta waga. I każdy, kto wchodził tam na piętro, musiał na tą wagę wejść. A na pomieszczeniu już, na tym pierwszym piętrze, do którego się wchodziło, tam był taki duży ekran i tam z kolei były wyliczone ilości kilogramów ludzi, którzy weszli tam do tego pomieszczenia. I taka zamiana każdego pojedynczego, prawda, człowieka właśnie w tą masę tych kilogramów. Także ja uważam, że to było wstrząsające, a jednocześnie też no, takie nieoczywiste, prawda? Także to było świetne. I jeszcze trzecią pracę, ona faktycznie wtedy zrobiła aż 3 prace, to było z kolei praca, która polegała na zaangażowaniu telefonii komórkowej. Nie wiem, który z tych wszedł z nami w kontakt, telefonia komórkowa i wtedy ludzie, którzy weszli do tego programu swoim telefonem, zaczął otaczać ich mur getta, ale telefoniczny, ale taki wirtualny. Oni na swoim telefonie mieli instrukcje, jak mają iść, co mają robić. I co chwilę dostawali, przejdź na tą stronę, ktoś za tobą idzie. Jakieś różne takie instrukcje. I w momencie widać było też, ile osób w ramach getta, z tych ludzi, którzy brali udział w tym, znajdowało się w ramach getta. Bo jak wychodzili poza getto, to już właściwie przestawali być widoczni. Także to była taka też praca Kasi, no, świetna. Krystiana zrobiła przepiękną pracę, zresztą ostatnią swoją pracę. To było Fuga pamięci, tam cytując właśnie, zmieniając ten tytuł wiersza Celana, gdzie w różnych takich małych pudełkach umieściła historię swojej rodziny, która zginęła w czasie wojny. Właśnie w taki dosyć poetycki sposób, no ale dramatyczny. Także Żmijewski, był taki film, kiedy wypytuje ludzi w Izraelu, tych Żydów, którzy też wyjechali w 1968, ale starszych, czy pamiętają jakieś piosenki polskie z czasów swojego dzieciństwa w Polsce. No, także były wszystkie możliwe środki, i obrazy, i właśnie i filmy, i instalacje. Także ta pierwsza wystawa i to było też oczekiwane i pamiętam wtedy, że otwarcie było na ulicy, to Gołda otwierała tą wystawę, a ja jeszcze tam się krzątałam i właściwie nie wiedziałam, ile osób jest na ulicy, tylko czekałam na tych wizytujących i w momencie, jak się otworzyły drzwi tam z ulicy, żeby wejść na tę wystawę, to nagle to po prostu dziki tłum. Po prostu tyle ludzi weszło i ja właśnie taka przyciśnięta do muru i tylko się modliłam, żeby się nic nie stało, bo myśmy mieli pozwolenie od jakiegoś tam komisji budowlanej, że w każdym pomieszczeniu może wejść 6 osób. 6 osób, bo nikt nie wiedział, czy te mury wytrzymają, czy ta podłoga wytrzyma. A tutaj wchodziło po 50 osób. I wszyscy tam, wiesz, w tym tłoku. I to było przeżycie naprawdę z jednej strony fantastyczne, że tylu ludzi przyszło, no, ale też
No, bałam się wtedy niezwykle. No, ale się okazało, że stropy wytrzymują. Tak, no i właśnie, i że wystawa no, niezwykle spotkała się z wielką popularnością, mogę powiedzieć, i uznaniem. No i później przyszły czas na następnej. W każdym roku już wydawało się, że się zaraz zacznie remont, a Goda dzwoniła gdzieś tak w lutym i mówi: Krysia, nie będzie remontu, zabieraj się za następną wystawę. No i tak było. Ogromne przedsięwzięcie. Olbrzymie. Tak, tak. Tym bardziej, że no właśnie, że nie zawsze wiedzieliśmy, czy pieniądze dostaniemy, prawda? To też było właśnie nie wiadomo. A poza tym, no, tak jak mówiłam, jakoś nikt się nie chciał w to włączyć, bo te pieniądze były niepewne. Także ja robiłam i produkowałam pracę, i wymyślałam, i znajdowałam, i korespondowałam, i kupowałam bilety te lotnicze i pociągowe, i załatwiałam hotel, zresztą taki bardzo specyficzny, bo to się nazywał Czarny Kot. Nielegalny hotel to był, ale był taki dziwny, bo tam w jadalni był taki wielki napis: do Umschlagplacu tylko 300 metrów. Więc to jak na właśnie taką, żeby tam zakwaterować artystów biorących udział właśnie w próżnej, tak była jak znalazł. Także i wszystko się udało, chociaż to było, ryzyko było wielkie. Myśmy w ogóle nie ubezpieczali tych prac, bo nie było za co. Tam były świetne projektory. Był jeden pan, Wojtek, który tam mieszkał właściwie, no i wszystkiego tego pilnował, ale to naprawdę nie było łatwe, żeby to upilnować, żeby tam, tak, ale na szczęście tam ukradli nam tylko 2 mikrofony, no tyle, przez całe te 7 lat, także tak się stało. I później jeszcze jedna wystawa była na Chłodnej, w Galerii Leszka Czajki. To było Nasi, nie nasi, tak nazwałam już ją, bardziej właśnie już pod kątem tego, jak sobie produkujemy wrogów właściwie, że ci nasi, nie nasi to jest nasz wybór, prawda? To nie są nie nasi dlatego, że są nie naszymi, tylko dlatego, że my ich tak nazywamy. I to była taka wystawa o tym. I później ostatnia wystawa, to już w 2012 roku, to była w tym samym miejscu, gdzie myśmy miały tą pierwszą z Krystianów, Próżna 14. I tam już właściwie zrobiłam taką wystawę, właściwie tylko Krystiany i moją. I wymieniłam, tylko były zdjęcia z wszystkich innych wystaw. Taka podsumowująca wystawa, bo Krystiana umarła już w 2006 roku i właściwie nie mogła brać już, to znaczy, no jasne, że nie mogłam brać. Umarła właśnie to straszna strata była. Myśmy próbowali jeszcze przez następne lata trzymać ten jej pokój, gdzie była Fuga pamięci? Fuga pamięci, jeszcze jej poświęcony, ale po jakimś czasie to już sama architektura jakby włączyła się w ten proces i te mury okazały się bardzo niebezpieczne, że było niebezpieczeństwo, że cała tynk odpadnie i w ogóle nie wolno było tam wchodzić. Więc już tylko dałam taki mały film nakręcony właśnie z Krystianą, jak ona opowiada o swojej pracy i to było wszystko. I już później ten pokój zawsze był pusty dla niej właściwie, poświęcony jej. A poznałyście się z Krystianą już po twoim powrocie, czy już znałyście się wcześniej? Nie znałyśmy się wcześniej, nie znałyśmy się, ale tak już jak wróciłam i chodziłam na różne wystawy, jakoś zwróciłam na nią uwagę, ona chyba na mnie też. Coś chyba o sobie wiedziałyśmy i pamiętam, to była wystawa w Zamku Ujazdowskim, takiej sztuki naiwnej, prawda, czy prymitywnej, już nie wiem jak teraz to się nazywa.
Obydwie byłyśmy zainteresowane, zresztą widać tego, i Krystiana też bardzo lubiła tą sztukę właśnie naiwną. I tam przy, nie wiem, jakiejś tam pracy, żeśmy tak obydwie tak podeszły i Krystiana tak się do mnie zwraca, mówi, ale wiesz, że ten autor był Żydem? Ja mówię, o, ciekawe. No i właściwie to było tylko takie pierwsze zdanie i później już właściwie, no to cześć, to ja jestem Krystiana, to ja jestem Krystyna i od razu żeśmy się, właściwie to była przyjaźń, wielka przyjaźń. A rozmawiałyście właśnie o swojej tożsamości żydowskiej? Bardzo dużo. Mhm. Tak, bardzo dużo. I ja myślę, że na tym spotkaniu w Polinie, wiesz, jak był Będkowski, który mówił o Krystianie, bo oni się przecież znali bardzo dawno i bardzo bliski ze sobą, że właśnie, że był taki czas, kiedy Krystiana jakby miała takie zwolnione tempo i już tak miała jakiś kryzys tego i mówi tak, i wtedy przyszłaś ty, jako właśnie taka osoba, która, wiesz, dała jej jakiś, no, poczucie sensu w tym, co robi i mnie się wydaje, że ona też wtedy zaczęła robić pracę też o swojej przeszłości, o tych żydowskich wątkach. A chciałam Cię jeszcze dopytać, bo powiedziałaś o tej wystawie Nasi, nie nasi, która też właśnie pokazuje jednak to, jak w Polsce czasami w różny sposób każdy traktuje jakąś grupę osób, kto jest obcy, kto jest nasz. I zastanawiam się właśnie, bo jeszcze nie zadałam Tobie tego pytania, nie zadałam Ci wcześniej tego pytania, zanim rozmawiałyśmy o próżnej, bo chciałam Cię zapytać, jak się czułaś, jak wróciłaś do Polski? Jak się czuliście? Czy z tym odnalezieniem się po powrocie było... Jak Wam było właśnie? Bo opowiedziałaś skąd, dlaczego wróciliście, ale właśnie jeśli byłabyś gotowa się tym podzielić oczywiście, to jak się właśnie czułaś po powrocie? No wiesz, po powrocie się bardzo dobrze czułam. Ja nie jestem strachliwa. I wiesz, i to, że mogłam się spotkać z antysemityzmem, to ja po prostu reagowałam. Ja pamiętam w Poznaniu byłam na jakimś przyjęciu, gdzie elita architektów. To były jakieś takie imieniny i zaczęli opowiadać antysemickie dowcipy. I ja właśnie mówię, co panowie, zanim się, bo to chłopcy, duzi, zanim się tak rozszalejecie i tego, to chciałam powiedzieć, że jestem Żydówką. Ojej, tak, wiesz co, ale ty jesteś odważna. Ja mówię, dlaczego? No, że się przyznajesz w Poznaniu, że jesteś Żydówką. Ja mówię, wiesz, a co, zameldujesz na gestapo? Czego mam się bać? Wiesz? No więc takie były takie były zdarzenia. Także, wiesz co, wszędzie jest antysemityzm i w Szwecji również. To z tym zetknął się mój mąż, jak jego koledzy ze studiów, wiesz, już jakby nabrali do niego zaufania i jak mu mówili, wiesz, że kto jest tam, jak on powiedział, sacré juif, czyli tak, przeklętym Żydem, że jeden z tych kolegów jest, i jemu się zwierzali właśnie z tego swojej niechęci. Także wiesz, to jest wszędzie, tylko tak myślałam, że właśnie w Szwecji to wszystko jest takie, wiesz, to jest taki mur z waty, z którym się stykasz i nie ma się jak, wiesz, przeciwstawić, no bo to jest miękkie, to nie daje oporu, wiesz, a w Polsce jest jak jest, prawda, i albo zareagujesz, albo nie, ale przynajmniej wiesz, z czym masz do czynienia, a tam nie ma, tam nie masz z tym to znaczy nie rozpoznajesz tego. Także, wiesz, no, nie, no poza tym, wiesz, ta próżna naprawdę się spotkała z olbrzymim, wiesz, i szacunkiem, i ciekawością. I jeszcze wtedy też wypadało chyba już jeszcze 40-lecie emigracji marcowej, więc wtedy
Gołda zaproponowała mi, żebym zrobiła w Zachęcie, żebym kuratorowała wystawę o emigracji marcowej. Ona wprawdzie miała taki pomysł, że tam będą porzucone walizki, takie rzeczy. Trochę to nie w moim tak guście. No i w takim razie uzurpowałam sobie, że jak już zostałam namaszczona przez Zachętę, wtedy przez Morawińską, że jestem tym kuratorem tej wystawy, to wtedy pomyślałam, dlaczego ja sama nie mam być główną artystką tego wydarzenia. I wtedy właśnie zaproponowałam zrobienie jego filmu. Wyjechałem z Polski BO. I to właśnie wykorzystałam oczywiście wszystkich moich przyjaciół w Szwecji. Dlatego też miałam taki punkt wyjścia, prawda? Oni mnie polecali już dalej. Ja już nagrywałam właściwie no, na całym świecie, też na tych wszystkich reunionach. Też miałam możliwość właśnie, ludzie mieli do mnie nagrywać, ludzie mieli do mnie zaufanie, więc ten film, który właśnie pokazuje, dlaczego wyjechałem z Polski, się udał i to też tak sobie myślałam, wiesz, w Szwecji miałam bardzo dużo wystaw, sprzedawałam pracę, ale nie, no też byłam w Liljevalchs. Myślałam sobie, że tak, że w Zachęcie to bym nie miała wystawy, ale miałabym, bo miałam z Izą Gustowską, miałyśmy wielką wystawę w Kunsthalle w Lundzie w 1994 roku. No i też miałam takich wybranych 5 artystów ze Szwecji w takiej wielkiej Kunsthalle w Sztokholmie, w Liljevalchs. Też, no Piękne także, miejsce. no ale w Polsce było co innego. To było moje. No tak, opowiadałaś o filmie, który jest bardzo znaczący, o formacie takim wideo, gdzie każdy wypowiada się w swoim w języku kraju, do którego wyjechał, prawda? Bo to też. Bo tam to jest wersja dwujęzyczna, prawda? Tak. Gdzie połączyłaś właśnie tę mnogość języków i krajów, do których te osoby ze względu po prostu na sytuację marcową trafiały, prawda? Tak, to była właśnie to była instalacja, bo to było w tej takiej sali na dole w Zachęcie i na jednym, to było na 2 wielkie ekrany. I ja tam nakręciłam ludzi, bardzo takich, klatka bardzo ciasna i na jednym musieli odpowiedzieć na pytanie, dlaczego wyjechałem z Polski. Prosiłam ich, żeby mówili jednym zdaniem. Ale nie wszyscy byli w stanie. No ale to też dawało inny rytm. To też było dobre, bo to było takie przełamanie rytmu, bo mi chodziło o taki rytm. Wyjechałem z Polski, bo i na jednym tym ekranie te osoby mówiły po polsku. Wyjechałem z Polski, bo czułam się poniżona. Albo wyjechałem z Polski, bo wielki świat na mnie czekał. Albo ja nie chciałam wyjechać, ale moi rodzice mnie zmusili. No różne te zdania i to była stop-klatka, jak powiedzieli to zdanie, była stop-klatka na jednym ekranie, wtedy włączał się drugi ekran, gdzie te same osoby mówiły to samo zdanie w języku kraju, do którego wyjechali. Także to było taki ping-pong trochę, tak, ludzie musieli zwracać głowy w stronę tych mówiących. Także wydaje mi się, że to było i poruszające, i znaczące. I jest. Niektórzy już nie żyją, no ale to jest też dokument, bo to było też i właśnie takie artystyczne wydarzenie, ale jest dokument, bo wiem, że pan Stola też jak pisał o emigrantach, to sobie ten film przeglądał i słuchał tego, co ludzie mówią. A jeśli chodzi o wystawę, o której wspomniałaś w Zachęcie, jeśli dobrze pamiętam, to był dokument tożsamości, prawda? Wystawa tak się nazywała. Czy tam pojawili się jacyś, domyślam się, że byłaś główną artystką, ale czy tam pojawili się jacyś inni artyści? A po co? Podpytuję cię na wszelki wypadek. Nie, tam były inne prace jeszcze. Tam była jedna możliwość, no właśnie były te 2 ekrany, a później w drugiej, z takiej małej salce była możliwość połączenia się, bo ja poprosiłam ileś z tych ludzi, emigrantów, żeby byli w internecie, na Zoomie
I była możliwość, żeby się z nimi połączyć. I ktoś, kto chciał po prostu z nimi porozmawiać, to mógł. Także tak, wiem, że niektórzy rozmawiali właśnie czy z swoimi krewnymi, czy z przyjaciółmi, czy w ogóle. Także to było jedno. I jedno było też, tylko tak nie do końca udane było, to ja poprosiłam też ludzi, żeby wysyłali do siebie na swoje adresy w Polsce, wysyłali listy. No i oczywiście, ponieważ tam już nie mieszkali, więc te listy dostawali z powrotem. I tam kilka tych listów tylko było. No i te listy też były. Adresat nie mieszka. Dopytałam Cię o to, bo masz doświadczenie i kuratorskie, i takie bardzo bogate doświadczenie artystyczne, więc nie gniewaj się, że tak zapytałam, po prostu Nie, to- masz bogate doświadczenie w wystawach, więc stąd to moje pytanie, jak to się kształtowało, a ja nie miałam po prostu niestety przyjemności widzieć tej wystawy, dlatego też Cię dopytuję o to. Ale to prawda, ta praca zresztą jest mi znana, ale trochę w innym formacie i właśnie przy tej okazji chciałabym Cię też podpytać o prace, które w związku z tym, że tutaj rozmawiamy też przy okazji projektu Historia mówiona Muzeum Polin, o prace, które są w naszej kolekcji. I jakbyś mogła trochę opowiedzieć o tych pracach, bo to zawsze dla nas będzie też cenne. Tam jest chyba jedna praca, prawda? Ten warkocz. Jest warkocz i jeśli dobrze pamiętam, jest też Wyjechałem, bo prawda? Bo to Aha, i też... filmy są, Tak, bo tak, tak. no tak, bo je przekazałam. Tak, fajnie, super. Tak, super. tak. No właśnie, ale też przy okazji oprowadzenia opowiadałaś o warkoczach, Tak, więc, tak. więc jakbyś mogła jeszcze o tym powiedzieć, co to była za praca i kiedy ona się pojawiła w zasadzie w Twojej twórczości? Skąd był ten pomysł? Praca z włosami w ogóle, generalnie tak, z tak, włosami. Te prace pojawiły się, one były związane z próżną też, ale też z taką moją refleksją na temat już właśnie też wtedy mojej rodziny. I wiem, że mama powiedziała kiedyś, że jej mama chodziła w peruce, czyli moja babcia była religijną Żydówką, prawda, która... I dla mnie to był taki szok w ogóle. Ja tak specjalnie za religiami nie przepadam. No i właśnie to, że kobiety musiały obcinać swoje włosy czy golić własne włosy po to, żeby założyć włosy czyjeś, innej kobiety, prawda? Perukę zrobioną z włosów innych kobiet, to dla mnie było szokiem. I to takie było perwersją właściwie. Także to było takim też takim motywem, inspiracją do tego, żebym ja zdałam sobie sprawę, jak te włosy są ważne w ogóle. Nie? Wszędzie właściwie, w historii, przede wszystkim w tej religii niestety. I w ogóle, wiesz, dla życia ludzkiego. Także to było takim bezpośrednim powodem. Ale też drugie, to też opowiadam, jak byłam na takim wykładzie Piotra, no, szefa muzeum w Auschwitz. Przypomnę sobie. Cywińskiego, tak. Byłam na wykładzie Piotra Cywińskiego, gdzie on opowiadał o swoim zmartwieniu, które ma w związku z tym, że te włosy się rozpadają, które on ma tam u siebie w Auschwitz. I że on właściwie stara się gdzieś wszędzie, no w całym świecie znaleźć jakieś możliwości, żeby te włosy właśnie nie zniszczały, prawda? I to wszystko, i jego takie, no naprawdę takie wzruszający kłopot. I taki widać było takie, no problem dobrego gospodarza, który musi rozwiązać, wiesz, w połączeniu z tym, wszyscy wiemy, skąd te włosy są, prawda? I to zdarzenie tego, to było wstrząsające właściwie. I to mnie też właśnie tak jeszcze bardziej właściwie, bardzo mnie to poruszyło i te włosy postanowiłam właśnie wykorzystać w sztuce. I wtedy miałam
duże szczęście, bo poszłam, taka jest, była perukarnia na ulicy Chłodnej i tam pamiętam, poszłam się dowiedzieć, czy spróbować w ogóle, czy mają włosy. I tam właśnie siedział między tymi kobietami najczęściej, bo to są przecież robotki ręczne niezwykłej delikatności. I tam siedział wysoki, rosły mężczyzna, który na moje pytanie powiedział mi: wie pani co, ja mam córkę na Akademii Sztuk Pięknych. Mówi: ja wiem, że wy artyści macie dziwne pomysły. Mówi: ale wie pani co, my mamy tutaj 3 worki włosów. No i poszliśmy na zaplecze i tam były faktycznie 3 worki włosów, tak zwanie włosów pomylonych. To są włosy takie położone naprzeciwko siebie, właśnie, bo włosy mają takie łuski. I w momencie, kiedy się je pomyli i te włosy położy nie tak jak trzeba, inaczej niż część tych włosów, to one się później zakleszczają, zasłupują i właściwie z tych włosów żadnej peruki już nikt nie zrobi, bo one się po prostu robią kołtunem. No i te włosy właśnie, tak, zresztą takie karteczki były na tych workach, włosy pomylone. No i te włosy dostałam, no i w związku z tym mogłam właśnie je wykorzystać. I pierwsze moje takie instalacja, którą zrobiłam, to był właśnie dywan z włosów ludzkich. To było na Próżną, chyba 2008 rok. Położyłam ją w takim też pomieszczeniu, z tym, że ludziom dałam taki mały margines, gdzie mogli chodzić swobodnie. Oczywiście mogli wejść na włosy, no ale tego nikt nie zrobił. A na ścianie wisiały wydruki z internetu o handlu włosami, czyli sprzedaję, kupuję tylko włosy dziewic, albo kupuję tylko włosy słowiańskie, albo nie kupuję włosów chińskich. No całe takie ogłoszenia, które właściwie tak prowokowały też mnie do nazwania tego rasizmem, ale to nie był rasizm, ponieważ oczywiście ja później już zrozumiałam, że te włosy są różnogatunkowe, to niekoniecznie słowiańskie, dlatego że jestem nacjonalistką, czy tam polską, tylko dlatego, że te włosy inaczej się układają. I chińskie naprawdę są strasznie trudne do użycia, więc to wszystko, ale to taka była ta pierwsza moja refleksja na temat włosów i tego, jak się ich używa. No, a drugie to właśnie były warkocze i to było w następnym roku i to uplotłam. Pierwsze to były warkocze z prawdziwych włosów, ale one bardzo mizernie wyglądały, nie miała. I zrobiłam to, bo one w ogóle miały być tylko jakby takim symbolem włosów. One nie musiały być prawdziwe włosy. One były właśnie, one są też trochę takie karykaturalne, prawda? One są za długie, za grube. One są takim symbolem. No i je powiesiłam nad klatką schodową, która była nieczynna, nie można było nią wchodzić, prowadzącą właśnie do tego domu. I to było taki, nazywałam go dybukiem, te włosy, i to było poświęcone tym, ponieważ tam przed wojną mieszkało bardzo dużo Żydów, to poświęcone było tym mieszkankom tego domu. I jeszcze także to była taka praca z warkoczami, którą pokazałam też tutaj w operze. Warkocze też były przy okazji łączenia tych dziewcząt, o których, prawda, Tak, pokazywałaś tę pracę, gdzie są dziewczęta, którym nadałaś każdej osobno swój obraz, i więc te włosy i te warkocze u Ciebie się pojawiają jednak też jako taki aspekt bardzo kobiecy, prawda, przywracający jednocześnie te osoby, tak jak wspomniałaś, te Żydówki, które mieszkały w tej kamienicy, ale jednocześnie właśnie tak jest to bardzo kobiecy aspekt w Twojej sztuce, prawda? Absolutnie. Bo taką właściwie pracą, którą dla mnie jest najważniejsza, to jest taki warkocz. To się nazywa warkoczyk,
ale to jest warkoczyk, który ma 300 metrów długości. I ja nie wiem, ile tam kobiet jest. Coś ciężkie, to jest taki motek włosów, prawda, które plotłam wiele, tam z 2 lata. I tam jest pomieszanie i tych genów, i właśnie DNA, i losów tych kobiet. Bo ja sobie wyobrażam, bo ja takie mniej więcej włosy używam, że to jest tak mniej więcej pół do roku życia tych kobiet. I te kobiety czesały, myły, prawda, pielęgnowały, więc te włosy mają jakiś niesłychany ładunek właśnie i emocji, prawda. I także, że ta praca dla mnie jest właśnie najważniejsza z tych moich prac. Zresztą Pauline kupił właśnie też taki warkocz długi, spleciony z włosów iluś tam kobiet. Tak. To jest ważna praca. Długo byśmy mogły rozmawiać o tym, ale chciałabym Cię też jeszcze podpytać, bo myślę, że już pomału też będziemy kończyć. Dużo rozmawiałyśmy o tożsamości i o tym, jak różne wydarzenia miały wpływ na to, jak opowiadałaś o tych momentach, kiedy Twoja mama z Tobą rozmawiała. I jakbyś miała opisać teraz swoją tożsamość, to jak byś ją opisała? Wiesz, To jest moja tożsamość się często, wiesz, ujawnia w kontrze. To znaczy, jak ja spotykam antysemitę, to ja wtedy jestem 100% Żydówką. Natomiast jak czasami wśród Żydów, wiesz, spotykam osoby, które jakby o bardzo negatywnym stosunku do Polski. Bardzo. I takim ośmieszającym tego, to wtedy ja jestem Polką. To jeszcze może opowiem, bo ostatnio odnalazłam moją rodzinę. Bo będę miała wystawę w Tarnowie. Ja tam, nie znasz tej historii? Nie znacie? Tak. Ja znam, ale jeśli jesteś gotowa opowiedzieć, to bardzo chętnie ją usłyszę jeszcze raz. Tak. No i tam właśnie byłam, bo tam cała moja rodzina mojej mamy pochodzi z Tarnowa. Goldsandy pochodzą z Tarnowa. Chyba większość albo wszyscy. No i tam byłam na cmentarzu. Nie znaleźliśmy żadnego śladu, żadnej macewy z nazwiskiem Goldsand. Natomiast na murku przy furtce jest wmurowana w ten murek tablica poświęcona między innymi rodzinie Goldsandów, tych, którzy zginęli w czasie wojny w Polsce, w Holokauście. I ja się zapytałam tego pana, który mnie tam oprowadzał, on mówi, no, że on się dowie. Że ja mówię, proszę pana, to jest moja rodzina. On się dowie i dostałam zaraz na drugi dzień maila właśnie od tam ludzi, którzy się zajmują tym cmentarzem, że ciekawa sprawa, bo tam już ileś osób z tych Goldsandów się zgłosiło. I tak na początku dostałam 2 adresy mailowe i tak weszłam sobie i tak sobie myślę, kurczę, czy ja chcę, wiesz, mieć nowych kuzynów, czy w ogóle się tym zająć. Pamiętam, że z Krystianą tak mówiłyśmy czasami, wiesz co, Krystiana mówi, wiesz co, ja tak lubię sobie ich wyobrażać, ja nie muszę ich znać. Dla mnie to jest ciekawe, że oni gdzieś są, ale że ja dużo o nich nie wiem, więc w związku z tym oni mogą być każdym. I to mnie właśnie tak się bardzo podoba, że nie definiuje. No i tutaj, no i wszystko, żeby robić długą historię krótką, w końcu moje dziecko zmusiło mnie, żebym do nich napisała. No właśnie mam kuzyna właśnie w Szwajcarii, Rudolfa Lechockiego, który obiecał, przyjedzie na wystawę do Tarnowa. No i też w Kalifornii. I to o tym chcę opowiedzieć, że tam ten Paul z Kalifornii, który od razu napisał, droga kuzynko, zorganizował Zoom.
Tak, i żebyśmy wszyscy mogli się porozmawiać. No i między innymi, i tylko mi napisał, słuchaj, tylko się nie denerwuj, bo tu wszystkie te ciotki to są strasznie wścibskie i one będą pytały dokładnie, co robisz, tego, także miej cierpliwość. Ja mówię, oczywiście, że nie ma sprawy. No i jak już żeśmy na tym Zoomie zaczęli ze sobą rozmawiać, no to każdy tam po kolei mówił, jakie ma, wiesz, rodziny, kto, gdzie, skąd, jakie powiązania, jakie pokrewieństwo. No i tak przyszło do mnie. No i ja mówię, że ja jestem z Polski i że właściwie nie wiem nic o swojej rodzinie, że moja mama nie mówiła, że wszyscy zginęli tego. I tak czekam, aż oni tak się zapytają o coś. I słyszę takie coś, a dlaczego ty ciągle mieszkasz w Polsce? Przecież tam jest taki antysemityzm. No, także wtedy staje się Polką.